Saga Desmonda się skończyła. Poświęcił on swoje życie, by zapobiec nadchodzącej katastrofie, która by spopieliła całą Ziemię, ale bynajmniej. To nie koniec naszej przygody z Assassin's Creed, więc przed nami już czwarta część tego uniwersum. Poznaliśmy historię Altaira, najważniejszego mentora w historii Bractwa, który to odkrył sekrety Jabłka. Poznaliśmy historię Ezio, proroka, który miał odnaleźć i przekazać Desmondowi słowa Isu. Poznaliśmy w końcu też historię Connora i Heitana, którzy to pokierowali nas do najważniejszej dla przetrwania obecnych ludzi placówki Isu. Niemniej jest jeszcze jeden bohater dość kluczowy dla naszej historii. Człowiek, który to prowadził życie pełne przygód, bitki, alkoholu i pogoni za bogactwami. Człowiek, który poszukiwał przede wszystkim wolności w czasach pełnych wyzysku i społecznej niesprawiedliwości. Wolności, którą realizował wiodąc życie wyjętego spod prawa pirata. Oczywiście jest to dopiero czwarta część tej serii i miejmy nadzieję, że prędzej czy później uda nam się przejść przez wszystkie Assassin's Creedy, ale to już będzie zależało od waszego zainteresowania. Oczywiście przypominam też, że przez pierwsze 1,5 tygodnia możecie pomóc tej serii, podbijając ją w waszej apce na telefonie, natomiast jeżeli nie widzieliście poprzednich części, to bardzo serdecznie polecam obczaić dla kontekstu. A tymczasem zapraszam was na film O co chodzi w Assassin's Creed 4 Black Flag. Mamy rok 1715, Karaiby. Czasy, w których to piraci na morzach byli czymś powszechnym, jako że niedawno zakończyła się wojna o sukcesję hiszpańską. Był to dość krwawy konflikt, trwający od 1701 do 1714 roku, który wciągnął w siebie większość europejskich mocarstw. Pokój zakończył co prawda walki, ale pozostawił po sobie tysiące bezrobotnych żołnierzy i marynarzy, których jedynym kapitałem była znajomość wojny i morza. Dlatego też po oceanach krążyły setki byłych korsarzy, którzy podczas wojny działali z królewskim listem kaperskim, lecz już po wojnie pozostawieni sami sobie i często bez pracy, ci sami ludzie chwycili za broń. Tym razem już nie w imię króla, lecz dla własnych zysków i na własny rachunek. Robili to niezwykle ochoczo, szczególnie z tego względu, że jak już ktoś służył na statkach królewskich, to bardzo powszechny był tam brak równości. Bowiem na statkach handlowych i wojennych życie było brutalne. Niskie płace, bo załoga dostawała ledwie nędzne ochłapy z łupów, bicie, brak jedzenia, żadnych praw. Pirackie załogi natomiast paradoksalnie bardzo często oferowały dla nich kuszącą alternatywę. Wśród nich często demokratycznie wybierano kapitana, posiadali względną równość udziału w łupach, a nawet coś w rodzaju odszkodowań za rany. Dla wielu więc była to rewolucja społeczna na morzu, a piractwo stało się nie tylko przestępstwem, ale również i formą buntu przeciwko niesprawiedliwemu światu. Symbolem wolności od wyzysku i pętających zasad oraz norm społecznych. Karaiby natomiast w 1715 roku to mozaika kolonii i wpływów. Hiszpanie, Anglicy, Francuzi i Holendrzy, wszyscy oni walczyli o dominację w Nowym Świecie. Każde z mocarstw kontrolowało strategiczne porty i wyspy. Hawana, Nassau, Port Royal, Tortuga. Wszystkie te porty stanowiły tykające bomby geopolityczne. I w tych czasach przyjdzie nam też rozpocząć naszą przygodę. Gramy niejakim Edwardem, śmiałkiem, który w pogoni za lepszym życiem, pieniędzmi i bogactwem dołączył właśnie do takowych piratów. Wedle planu miał z nimi spędzić rok, góra 2 lata, żeby zgromadzić majątek, którego w życiu nie udałoby mu się zarobić na statkach królewskiej marynarki. Tak przynajmniej powiedział swojej miłości, Caroline. 2 lata rozłąki i wrócimy do siebie. To były jego słowa, które zawisły w powietrzu, choć nie wiemy tak naprawdę w jakim momencie tego planu go pierwszy raz widzimy. Niezależnie jednak od tego, ile już był na morzu i jakie przygody przeżył wcześniej, to i tak widzimy moment, w którym wszystko zacznie się sypać. Bowiem niedaleko przylądku Bonavista zadarli ze złym statkiem. Gdy rozpętały się pierwsze strzały i wymiany z armat, wzrok Edwarda na ułamek sekundy przykuł jeden mężczyzna. Nosił na sobie dziwne odzienie i wpatrywał się w nich z ich chłodną determinacją, jakby byli dla niego jedynie nic niewartym robactwem, które trzeba zdeptać. Miał jednak w swoich ruchach i spojrzeniu coś nieoczywistego. Jakąś taką elegancję i wyniosłość typową dla wyższych sfer, której tak bardzo Edward pragnął. Poruszał się niezwykle szybko i pewnie, a nasz bohater nie wiedział wtedy, że widzi przed sobą nikogo innego jak asasyna. Kolejne salwy. Między statkami walka szybko eskaluje, a podczas kolejnej wymiany ognia nasza prochownia na statku ulega zapaleniu. Douse the flames! Get in there, you mongrel!
Nikt nawet nie zauważył, kiedy na nasz statek przeniknął intruz. Kapitan nie miał szans z tajemniczym przybyszem wykorzystującym spryt, szybkość i ukrycie. W ledwie ułamku sekundy jego życie zgasło, gdy ostrze umieszczone na nadgarstku zabójcy przebiło jego skórę. My mieliśmy być następni w kolejce, lecz przybysz nie przewidział jednej rzeczy. To był statek piracki, który nie do końca mógł poszczycić się dbałością o przepisy BHP. Nie do końca dobrze tu było wszystko zabezpieczone, przez co zapalona wcześniej prochownia właśnie w tym momencie eksploduje, zatapiając nasz statek na dobre, a nas posyłając ku odmętom niespokojnej wody. To jednak nie koniec. Determinacja Edwarda jest silniejsza niż u zwykłego człowieka. Nie oberwał on aż tak mocno, żeby stracić przytomność. Na szczęście nie był w samym epicentrum wybuchu, więc po krótszej chwili wypływa na powierzchnię wody. Ranny, zmęczony i pobijany, ale żywy. Było blisko, lecz tym razem się udało. To nie był czas na oddanie morzu ostatniego oddechu, więc wychodzimy na ląd i szybko się okaże, że nie jesteśmy jedynymi, którym się poszczęściło. Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 escudos. Keep talking. Will you or won't you? You don't have that gold on you now, do you? Bloody fucking pirates! Najwidoczniej nasz nowy przyjaciel zapomniał, że broń prochowa słabo się lubi z wodą. Najwidoczniej też oberwał mocniej niż my, bo mokry, obity i coraz bardziej spanikowany rzuca się w głąb wyspy, a my, jak psy tropiące zapach krwi, natychmiast ruszamy za nim. Ewidentnie na wyspie żyją lub żyli jacyś ludzie, bo mijamy nawet sporo konstrukcji mieszkalnych, ale na ten moment nie widzimy żadnej żywej duszy. Tylko my, szelest liści, zapach wilgoci i nasz uciekinier, który nawet w pewnym momencie zaczyna otwierać do nas ogień. Broń najwidoczniej wróciła do stanu używalności, lecz możliwe, że to właśnie to przypieczętowało na mężczyźnie wyrok śmierci. Nie trafił. Strzały przelatują obok, rozbijając spróchniałe belki, siekając wszystkie liście dookoła, ale żaden nie trafił Edwarda. I kiedy wreszcie dopadamy do gościa, to już nie mamy litości. Zabijamy go z zimną krwią i przeszukujemy ekwipunek. Wspominał o tym, że mógłby nam sporo zapłacić za dostarczenie do Hawany, więc może ma to złoto przy sobie. Jednak po przeszukaniu okazuje się, że zamiast realów, co odpowiadało tutejszej walucie, miał coś, co mogło naszemu bohaterowi przysporzyć dużo więcej niż nawet te 100 eskudów, który nam ten tajemniczy nieznajomy proponował. Senor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Jednak zdobycie tego bogactwa wymagało trochę zręczności, sprytu i finezji. Wychodzi na to, że niejaki gubernator, Laureano Torres y Alla, oczekuje na coś, co posiadał Duncan, lecz na nasze szczęście nie znał jego twarzy. Musieli się do tej pory komunikować jedynie za pomocą listów, a środkiem rozpoznawczym miał być strój Bractwa Asasynów będący aktualnie w naszych rękach. Tak więc nasz bohater zamierzał to wykorzystać. Zamierzał stać się innym człowiekiem i przyjąć tożsamość Duncana Walpola, by samemu zgarnąć nagrodę obiecywaną mu w listach. Choć stracił statek i całą wręcz swoją załogę, tak los najwidoczniej się do niego uśmiechnął, oferując szansę na odbicie się od dna. A przynajmniej tak mu się wydawało. Strój jakby idealnie na niego pasował, a sam Edward chyba pierwszy raz od dawna pozbył się tych brudnych, obdartych szmat, którymi był odziany podczas swojego pirackiego życia. Ewidentnie dotyk prawdziwej jakości materiałów na jego ciele zrobił na nim ogromne wrażenie, ale nie czas było podziwiać. Naszym kolejnym celem będzie Hawana, ale też najpierw będziemy musieli się jakoś wyrwać z tej wyspy.
Przede wszystkim potrzebujemy statku, ale to też nie będzie trudne, bo okazuje się, że prędzej czy później Edward trafi na żołnierzy służących marynarce królewskiej, którzy to pochwycili jakiegoś zwykłego kupca. Oczywiście biorą go za kogoś z naszej załogi, za jednego z piratów, którzy to wzniecili te niedawne kłopoty przy linii brzegowej. I choć jest to oczywiście błędna diagnoza, tak żołnierze są nieugięci. Jedynym sposobem, żeby przemówić im do rozsądku jest przemoc, co też robimy. Zabijamy ich i pomagamy kupcowi o imieniu Bonnet, który jak się okazuje posiada swój statek w pobliżu. I w taki oto sposób możemy podjąć współpracę, bo kapitan tego statku, który umiał nim kierować, leży rozpostarty tuż przed nami i raczej nigdzie się stąd nie wybiera, bo po prostu wyzionął ducha. Jako że kupiec nie zna się na żegludze w przeciwieństwie do naszego bohatera, to chętnie na ten układ pójdzie. Oczywiście nasz towarzysz początkowo jest mocno przestraszony i bierze nas za piratów, ale szybko wkręcamy mu kit, że jesteśmy nikim innym jak królewskim agentem na tajnej misji zleconej mu przez króla nazywającym się Duncan. Chwila zawahania i przerażenia w oczach szybko ustępują narastającej uldze, gdy ten przyjmuje naszą wersję, a jako że zmierzamy w to samo miejsce, to czym prędzej rozpoczynamy naszą podróż ku Hawanie bez zbędnych przystanków po drodze. Podróż, z której wyrwie nas pewna pani. Easy now. There you go. Welcome back. Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, all right? Kilka szybkich testów i zostajemy postawieni na nogi. So, welcome to the Sample 17 project. Before you get started, you're gonna need this. There you go. Testing, testing, 1, 2, 3. Hello, bonjour. C'est bon? It works? Wychodzi więc na to, że znajdujemy się w jednym z kompleksów Abstergo. Najwidoczniej jako ich nowy, lecz niesamowicie się wyróżniający i mocno obiecujący pracownik przeprowadzamy dla nich jakieś testy z użyciem Animusa. Co ciekawe, cały ten ogromny kompleks jest bardzo świeżym budynkiem, bo powstał niecałe pół roku temu, a nazwa projektu, którego doświadczyliśmy, również daje do myślenia. Projekt Próbki 17. Czyżby miało to związek z Desmondem? W końcu, jak pamiętacie, był on obiektem 17, więc ciekawa korelacja i intrygujące jest to, co jeszcze tutaj znajdziemy. Gdy przyjrzycie się monitorowi, to zobaczycie też nie tylko imię naszego bohatera, ale i jego nazwisko. Kenway. A jeśli dobrze pamiętacie nasz poprzedni odcinek, to akcja gry Assassin's Creed 3 w wątku historycznym rozpoczynała się w 1754, czyli około 40 lat po Black Flagu. Czy w takim razie dowiemy się w końcu, co takiego się stało, że Heitan został templariuszem? Podobno nie miał za dużo kontaktów ze swoim ojcem, choć jak sam wspomina, ten go raz nawet zabrał do opery, więc jakiś kontakt jednak musieli mieć. Niemniej na ten moment to tyle. Zostajemy oprowadzeni po całej placówce, mijając przy okazji też billboard z interaktywną reklamą Liberation. Pierwszą grą wydaną przez Abstergo Entertainment, wykorzystującą technologię Animusa i będącą tylko początkiem ambicji tej firmy. Firmy, która ma w planach podbijać rynki na całym świecie setkami swoich produkcji ukazującymi, w cudzysłowie, zredagowaną historię. W ogóle jedno, co niesamowicie mi się podoba w tej grze, to francuskie wstawki wplątywane przez tę panią podczas dialogów. Nie dość, że przepięknie brzmią, to są jeszcze fajnym nawiązaniem, jako że Ubisoft to również jest francuska firma, która co ciekawe rozpoczęła wydawać Asasyna w tym samym roku, w którym podobno powstało Abstergo Entertainment, czyli w 2010. W sumie nawet fajne nawiązanie. Idziemy dalej, w stronę windy, jednak wprawnym obserwatorom pewnie coś się rzuci w oczy. Czy to jest Rebecca z naszej ekipy, gdy graliśmy jeszcze jako Desmond, czy może oczy płatają nam tutaj figla? Jeżeli tak, to co ona tu robi? Co z Williamem oraz Seanem? A może to tylko złudne podobieństwo, bo w końcu nie widzimy jej twarzy. Tysiące pytań nagle się pojawiają niczym grom, ale nie będziemy w stanie się bardziej przyjrzeć tej postaci, jako że szybko się od nas oddali. No nic, dostajemy nasz sprzęt, który pomoże nam w nawigowaniu po tym miejscu, a nasza wycieczka postępuje. There's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Haytham, Connor... Edward, the pirate. Ah, yar, matey. Very exciting. Welcome aboard. Mélanie, can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon. Nice to meet you. So, this is the Sample 17 floor. We're diving into the memories of one very generous donor, Desmond Miles. We're pulling all the best stuff from his DNA. And hopefully one day, we can forge some fantastic experiences from what we find in there. I w taki oto sposób dostajemy własne miejsce pracy oraz przestrzeń.
Abstergo oferuje komfort i nagrody kolekcjonerskie, którymi będziemy mogli sobie ją ozdobić za postępy w naszych pracach. A co do Desmonda, to najwidoczniej w jakiś sposób templariusze byli w stanie przenieść jego wspomnienia przodków do Animusa w taki sposób, żeby mogły je przeżywać również osoby spoza jego linii, ale co w takim razie z Juno? Tego póki co również nie wiemy. Łączymy się więc ponownie na powrót z Animusem, by kontynuować poznawanie wspomnień Edwarda, które podobnie jak w Revelation czy w trzeciej części Assassin's Creed rozpoczynają się tak naprawdę na dobre od przypłynięcia do portu i pewnego rodzaju oprowadzenia. See someone you know? No, just putting on a friendly face. I shouldn't want to be mistaken for a pirate again. Right. Flash rogue like yourself must be cautious. Ciekawa tradycja i ciekawe jak długo będzie kontynuowana. Nasz nowy towarzysz zgadza się nam wskazać miejsce, gdzie będziemy mogli trochę odpocząć czy walnąć kielicha. Oczywiście nie obędzie się bez kłopotów, które znajdują nas szybciej niż trunek trafia do gardła, ale myślę, że dla Edwarda to żadna nowość. Bójki w zadymionych spelunach raczej znał lepiej niż własną kieszeń i nie będzie to niczym, co by sprawiało mu większy problem. Trochę go też przy okazji poznajemy jako porywczego i narwanego. Zdecydowanie nie jest to mędrzec jak Altair. Nie jest to też dżentelmen jak Ezio, ani ostoja spokoju jak Connor. Edward niczym prawdziwy, stereotypowy pirat wyznaje najwidoczniej zasadę. Najpierw zagroź, później bij, a na końcu myśl. Shut your fucking gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? You bastard! Yeah, I warned him. You're not leaving me. I'll catch you up! Po małej przygodzie z hiszpańskimi władzami rozmawiamy z Bonnetem, który planuje w mieście chwilę zostać, a później wrócić do domu. Co ciekawe, Edward decyduje się, by odsłonić karty. W końcu wyjawia mu swoje prawdziwe imię i proponuje mu, by ten porzucił nudne życie oraz spróbował szczęścia w Nassau. Wedle naszego bohatera prawdziwie wyzwolonym mieście. Niemniej jego entuzjastyczne słowa trafiają na mur, bo dla kupca, którego mamy przed sobą, wspomniane miasto jest jedynie zrujnowaną mieściną, pełną piratów, w której nie ma tak naprawdę czego szukać poza kłopotami. I na tym też ta rozmowa się kończy. Dla Edwarda więc przyszedł czas na to, żeby zająć się w końcu tym, po co w pierwszej kolejności tutaj przybył. Czyli czas na spotkanie z gubernatorem. Buenos dias. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Wychodzi na to, że przebranie póki co działa, choć Edward ma dość dobry słuch i gdy się wsłuchamy w okoliczne rozmowy oraz ploteczki, strażnicy i tak średnio nam ufają. Nie są zbyt przychylni obcym, a na domiar złego sprawiamy wrażenie bardziej dzikiego człowieka niż kogoś, kogo się spodziewali. Kogoś wzbudzającego respekt i autorytet. Na nasze szczęście ich podejrzenia są zbijane faktem, że przecież wiele miesięcy spędziliśmy na morzu, więc oczywiście ten czas mógł nam dać dość ostro w kość. Nie będąc za bardzo zatrzymywanym, zmierzamy na audiencję. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan Walpole? I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say, my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah, quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne, our guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. Ciekawa sprawa z tym Duncanem. Wychodzi na to, że zmierzał do tego miejsca, by zmienić stronę, za którą walczył. Zamierzał zdradzić zakon asasynów i dołączyć do templariuszy. Ciekawe w sumie, co im odebrał. Pewnie wszystkiego jeszcze się dowiemy, a póki co robimy sobie małe zawody w strzelaniu dla zabicia czasu. Duncan, where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Ah,
damaged, sadly, beyond all repair. Uh-huh. Have your choice. Where did you find all these? I did not find them. I took them. Is a souvenir. I tak właśnie mijały kolejne kwadranse na umilaniu sobie oczekiwania, aż w końcu przyszedł czas na audiencję. Grandmaster Torres! Mr. Duncan Walpole has arrived. See. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. Increíble. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now, the secret and true legislators of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached a quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cool. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. Ciekawe, co się działo w tym momencie w umyśle Edwarda, gdy cała ta kabała, w którą się wpierniczył, stawała się coraz bardziej dziwniejsza z minuty na minutę. W końcu był tylko zwykłym piratem, chcącym sobie zarobić, a ci odklejeńcy zaczynają nagle coś gadać o przewodzeniu ludzkości, jakimś ojcu zrozumienia i jego światłości. Kto wie, może już miał do czynienia z podobnymi opowieściami, jako że wśród piratów raczej nie szczędzono z alkoholem, ale podejrzewam, że i tak była to dla niego dość dziwna gromada, zakrawająca wręcz nawet na sektę. Im szybciej dostanie te pieniądze, tym szybciej będzie mógł się stąd zmyć. Na tym jednak nie koniec opowieści tych świrusów, bo dalej gubernator wdraża przybyłych w ich plan, który niemal od 2 dekad starają się realizować w Indiach Zachodnich. Poszukują oni zapomnianego miejsca, które pochodziło od prekursorów i nazywane było obserwatorium. Podobno znajduje się w nim urządzenie, które pozwalało odszukać i obserwować każdego człowieka na Ziemi. Nic więc dziwnego, że templariusze ostrzą sobie ząbki na to urządzenie. Zdobycie takiej mocy byłoby czymś, co pozwoliłoby im całkowicie zdominować nie tylko wojnę, ale i wszystkie światowe elity. Gubernator mówi o świecie bez sekretów, kłamstw i oszustw. Świecie pełnym tylko i wyłącznie nieskalaną sprawiedliwością. Nie wiedzą jednak, gdzie ono się znajduje, ale doprowadzić do tego miejsca ma ich pewien mędrzec, niejaki Roberts. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the observatory together. For with its power, kings will fall, clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. No i nasz bohater oczywiście przy okazji nie mógł się powstrzymać, żeby nie buchnąć mapki dla siebie. Na ten moment nie wiemy, kim są wspomniani mędrcy i choć dla nas może być to bardzo ważna część tej historii, Edwarda obchodzić będzie tylko to, że na drugi dzień miał przypłynąć statek ze skarbami, a wraz z nimi nagroda dla niego oraz plany jego dalszej współpracy z gubernatorem, której raczej nie zamierzał podejmować. Dzień szybko zlatuje, a my punktualnie zmierzamy na miejsce.
Choć nasz bohater może sprawiać wrażenie osoby nieodpowiedzialnej i roztrzepanej, tak jednak nie jest to ktoś, kto lekko by potraktował możliwość spełnienia wszystkich swoich marzeń. Good morning, Duncan. Just over here. Edward? Hello, Edward. I found a man to purchase my remaining sugar. Quite a coup, I must say. He just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Ah, well done. We'll catch up on it later. Very punctual, Duncan. This way. Here he is. A man both Templars and Assassins have sought for over a decade. I am told your surname is Roberts. Is this so? You recognize this, I think. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. Droga jednak nie będzie taka prosta i bezproblemowa. Asasyni są świadomi ruchów tutejszych templariuszy i coś jest stanowczo nie tak. Szybko usłyszymy w oddali znajome odgłosy ukrytych ostrzy, a coś w powietrzu będzie budzić niepokój zwiastujący nadchodzący atak. Szczególnie, że właśnie przechodziliśmy przez miejsce, w którym byliśmy wystawieni jak na widelcu. I don't like this route, Torres. We're exposed. Something is wrong. Stay close, Grandmaster. I feel it too. Do not let them get their hands on the sage, at whatever cost. Cisza gęstnieje, a napięcie stale rośnie. Są tutaj i zamierzają przejąć mędrca. Stal poszła w ruch i zaczęły padać pierwsze trupy po obu stronach. Atak był precyzyjny i bezlitosny, a my, widząc potencjalną utratę obiecanego nam bogactwa, bronimy gubernatora, zabijając napastników jednego za drugim. W trakcie walk mędrzec zostaje uwolniony, lecz jego reakcja nie jest taka, jakiej można byłoby się po nim spodziewać. Ewidentnie nie chce on iść z asasynami, traktując ich po prostu jak kolejnych porywaczy. Zabija jednego i korzystając z chaosu ucieka z pola walki, lecz na jego nieszczęście jest zbyt wolny. Stop him! Chcemy tego złota, więc dopadamy go i eskortujemy z powrotem do gubernatora. Well done, lapdog. Quiet. We'll see him to the prisons, Grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. Let's see. He's set on all sides by our enemies. We must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. By all means, Captain, speed and fortune to you. With luck, I'll return myself a governor. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Obliged. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. Najwidoczniej jednak zapłata, którą Edward otrzymał, nie była zbyt sowita. Spodziewał się bogactw i gór złota, a otrzymał ledwie marne 1000 reali. Nie zamierzał pracować na plantacji, nie zamierzał trzepać biedy i nie zamierzał pracować dla tej, w cudzysłowie, skąpej kutwy pokroju Torresa. Za to wpadł na inny plan, żeby się wzbogacić. Ewidentnie opowieści, które usłyszał od gubernatora, rozpaliły jego wyobraźnię. Zamierzał sam znaleźć obserwatorium, zdobyć urządzenie poszukiwane przez templariuszy i komuś je sprzedać za ogromną sumkę. Nie zniechęcił go nawet sceptycyzm Boneta, gdy ten usłyszał o urządzeniu mogącym szpiegować każdego na ziemi. A ludicrous idea. Imagine my wife with such an advantage over me. Imagine what a thing like that'd be worth. Sell that to the right person, and I'd be the richest pirate. Privateer in the West Indies. I'll catch you up on it. There's a sage in that house I must speak to in private. Bonnet w ogóle jest mega zabawną postacią i zawsze miło się na niego patrzy. Taki niewinny, poczciwy chłopak w tym brutalnym świecie. Tak czy inaczej Edward, jak powiedział, tak zrobił. Zakradł się do lochów gubernatora, jednak jak to zwykle w takich przypadkach coś było nie tak.
Najwidoczniej ktoś go musiał wyprzedzić, jako że wszędzie walały się trupy strażników. Po mędrcu ani śladu, a na domiar złego jego przykrywka właśnie została spalona. Basta ya! What is your true name, rogue? It's, Captain Pissoff. Bien que pauvre paysan. Where is the sage? Did you set him free? I had nothing to do with that. Much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with the treasure plate. Awake now! I delivered your treasures, didn't I? You did, yes. But you robbed us of Duncan Walpole. I tak oto lądujemy na statku zakuci w żelazne kajdany niczym bydło, które ktoś zamierza przewieźć na targ. Najpewniej szykowano nas na sprzedaż jako niewolników. Tylko rzecz w tym, że Edward prędzej da się zastrzelić, niż spędzi resztę życia na plantacji, harując na bogactwo kogoś innego. Wyczekujemy dobrej okazji i razem z pewnym czarnoskórym towarzyszem naszej niedoli, prawdopodobnie również wysłanym na plantację, wyłamujemy stary żelazny zamek, który nas więził. Nadchodzi sztorm, a nasz towarzysz ma jeden plan: odzyskać swoją broń i przejąć statek. Dlatego też po cichu likwidujemy strażnika za strażnikiem. Każdy trup to kolejny klucz dla naszej wolności. Przy okazji też uwalniamy resztę więźniów, którzy nie potrzebują zbyt wielu słów, by zrozumieć, że to jest ich jedyna szansa. Ludzie ci bowiem mają stać się naszą nową załogą. Okazuje się, że we flocie pływał pewien bryk. W miarę szybki i zwrotny statek, więc idealny, żeby się stąd wydostać oraz czmychnąć przed ewentualnym pościgiem. Likwidujemy kapitana i przejmujemy most. Lay aboard, lads! Save your singing for Davy Jones and Jagabats. It's a hard wind coming. The man speaks true. You lot weigh anchor. As for the rest, half on the foremast and half at the main. Let's outrun this hurricane. Mężczyźni, których uwolniliśmy, wiedzą co robić. Najwidoczniej żegluga dla nich to nie jest pierwszyzna, a w naszym bohaterze przy okazji objawił się jakiś kapitański talent. Pierwszy raz jest w tej pozycji, a jednak czuje się w niej tak naturalnie, jakby był do niej stworzony. Wise, mate. We're up against it here. Galeony formacji nie radzą sobie z pogodą i sztormem, który się rozpętał. Ich statki są zbyt duże i ociężałe, więc wykorzystując naszą przewagę, wśród huku, piorunów i szalejących fal, uciekamy. By God, we pulled this one straight from the teeth of Neptune. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Adewale. Ever been to Nassau, Adewale? Not yet. By God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep her. All hands aft, lads! We're taking this one home! Nassau. Pirackie miasto położone na bahamskiej wyspie New Providence. Był to sam środek głównych szlaków morskich na Karaibach, co czyniło ją idealną bazą wypadową dla piratów. Przed 1715 rokiem miasto to było kolonią brytyjską, lecz wojna z Francją i Hiszpanią mocno wyniszczyły jej infrastrukturę, a po wojnie o sukcesję hiszpańską Brytyjczycy praktycznie opuścili wyspę, co zaowocowało przejęciem jej przez pirackie załogi. W przeciwieństwie do większości miast kolonialnych, każdy pirat mógł tu zacumować, sprzedać łupy, uzupełnić zapasy i odpocząć. Nie było gubernatora, a prawo ustalali kapitanowie piraccy. To właśnie tam będziemy się kierowali. Nim jednak żagle chwycą wiatr w tamtą stronę i zacumujemy w porcie, to musimy rozmówić się z naszym towarzyszem, który mocno przyczynił się do naszej ucieczki. I've made my choice, Addy. I'm calling her the Jackdaw. A sly bird I loved as a child back in Swansea. A dark little creature, no? Did it rub you wrong when I took this brig as mine own? It was the sort of rub I have learned to endure, sailing among faces of such fairness. It's true.
Most of these men wouldn't accept you as a captain. So what fair role would complement such unfairness? I'll be your quartermaster. Nothing less. All right. And as quartermaster, have you any immediate counsel for this Tyro captain? Woda, jedzenie, materiały do napraw. Wszystko to będzie potrzebne, jeżeli chcemy dotrzeć do Nassau. Od razu też zostajemy wprowadzeni w stan naszego statku, który niestety, ale jest bardzo tragiczny. Mnóstwo rzeczy nie działa, a są i takie, które cudem nie sprowadziły na nas tragedii. Ewidentnie, trzeba będzie się tą łajbą dosyć mocno zająć, kiedy tylko dotrzemy na miejsce. Dalsza droga oczywiście obfituje w pomniejsze przygody, podczas których zdobędziemy to, czego potrzebujemy i lekko się wzbogacimy, ale one nie są w naszej opowieści zbyt ważne, bo w końcu uda nam się dopłynąć do celu podróży. By God, you're a sight for salty eyes. Come you in and have a drink. Morning, all. Oh, I can't wait. Who's this? Adewale, the Jackdaw's quartermaster. Jackdaw. You named your brig after a poxy bird. Ade, these lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there's scores of capable men about. But use caution. The shipload of the King's sailors showed up a fortnight back, causing trouble and knocking about like they own the place. Right. I'll see who I can muster. Byli to starzy znajomi Edwarda jeszcze z czasów, gdy wszyscy trudnili się korsarstwem podczas wojny. Jeżeli zastanawialiście się, czym różni się pirat od korsarza, to odpowiedź jest bardzo prosta. Zajmowali się dokładnie tym samym, czyli łupieniem innych statków, lecz korsarze byli takimi piratami do wynajęcia i działali legalnie na zlecenie danego państwa, zatapiając i łupiąc statki należące do wojennych oponentów. Legalnie oczywiście w ramach państwa, dla którego działali, bo podejrzewam, że ci, którzy byli przez nich łupieni, mogli mieć troszeczkę inne zdanie na ten temat. Zwykli piraci natomiast byli pozbawieni jakiejkolwiek jurysdykcji. Nie odpowiadali przed nikim i sami dla siebie byli panem oraz sterem. Dlatego też tak dużo się ich namnożyło po wojnie, bo nie każdy korsarz chciał rezygnować z tego stylu życia i sposobu na zarobek, czego przykład mamy właśnie w Nassau, gdzie znajdziemy mnóstwo chętnych, szanownych marynarzy tylko czekających na okazję, by dołączyć do jakiejś załogi, żeby się obłowić. Now you'll want to sail somewhere rich with plunder. Have you heard of a place called the Observatory? Aye. It's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard? It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. You see here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer to gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his porpoise is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune. It's a fantasy. Nim jednak będziemy mogli myśleć poważnie o poszukiwaniu obserwatorium, musimy zatroszczyć się o nasz statek, a to nie będzie tanie. Edward co prawda brał już udział w abordażach i łupieniu, lecz pierwszy raz jako kapitan. Wypływamy więc na otwarte wody, gdzie razem z naszym towarzyszem, który niejako będzie chciał nas poduczyć tego kapitańskiego fachu, zajmiemy się klasycznym pirackim rzemiosłem. Que tengo un buen dia, señor. I am Captain Hornigold, and this is my crew. We're sailors like yourselves, but quite unalike in our purpose. For we intend to take all that you own. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Anyone speak English? English? Little bit. Tell your friends we're stealing your goods, and we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sandbar. You got that? Please to repeat. Oh, for fuck's sake. Lock him in the hold, and take everything that isn't nailed down.
Oczywiście przygód typowo pirackich będzie w międzyczasie całe mnóstwo, ale wszystkiego nie będziemy tutaj opisywać. Z ważniejszych to m.in. rabunek plantacji, którego dokonamy razem z James Kiddem i próba przejęcia potężnego galeonu. Liniowca wyładowanego po zęby bronią, która w sekundę mogłaby zmieścić całą armadę pomniejszych statków. Miał on posłużyć jako stacjonarny środek obrony dla Nassau. Wystarczyło go ustawić w odpowiedni sposób i przerzucić wszystkie działa na jedną stronę. Był to plan wręcz idealny, ale miał jeden problem. Galeon trzeba było najpierw zdobyć, a nawet sam Charles Vane, czyli dość znany pirat, nie mógł sobie z nim poradzić. Reckless as they come. An old friend of yours. Not a man I'd call a friend. But we've been doing this kind of work for so long, I can't help but respect him. Mogliśmy oglądać na własne oczy, jak uciekał z podkulonym ogonem przed ostrzałem tej potężnej bestii, która zmierzała do fortu zarządzanego przez francuskiego kapitana Julien Ducasa. Tego samego, którego spotkaliśmy na audiencji z gubernatorem. Dlatego też całej operacji trzeba było dokonać ostrożnie i upewnić się, że Julien zostanie zlikwidowany, co też nie jest dla Edwarda problemem. Ten bowiem porusza się i posługuje sprzętem asasynów zupełnie tak, jakby miał to we krwi. Oczywiście, będąc potomkiem Altaira i całej linii asasynów po nim, to też nic dziwnego, bo dosłownie miał to we krwi. Zakradamy się więc i dokonujemy naszego dzieła. The gift you gave me. Well, it answers just fine. Fils de putain! As bold as a musket ball, and still half as sharp. Ah! I'm sorry about this, mate. But I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Boucanier. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. Ah! What's this? Is petty larceny the extent of your ambition? Have you no mind to comprehend the scope of ours? All the empires on Earth abolished, a free and open world, without parasites like you. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Dalsze losy Nassau jednak będą musiały trochę poczekać, bo podczas wylogowywania się zaczepi nas Melanie Lee May, by opowiedzieć o nagrodach dla najbardziej aktywnych i wydajnych pracowników oraz wyśle nas do Oliviera. Podobno Olivier chce nas widzieć. Nie wyjawiła czemu akurat o nas może chodzić, ale raczej głupio byłoby mu pozwolić czekać, więc udajemy się tam czym prędzej po drodze, podziwiając przepiękne i przyjazne biuro Abstergo. Niesamowite jest to, jak bardzo wszyscy są w tym miejscu mili i przyjaźni, mając w głowie to, czym naprawdę zajmują się templariusze. Aż można by było nawet ulec tej iluzji, gdyby nie fakt tego, co sami widzieliśmy w poprzednich częściach. Ewidentnie jeśli chodzi o tworzenie pozorów, to byli mistrzami. We'll talk about all that together at the shareholders event. Right. Looking forward to seeing you too. Take care, Letizia. Salut! Hi! Thanks for coming in. I know you're busy. So I reviewed some of your data. Pretty raw stuff. Obviously, we need to scrub off some of the dirt to make it family friendly. Maybe give Edward a voice like James Bond or something. More of a ladies' man. Pretty, no? So the main reason I asked you here concerns something called the Observatory. It's been mentioned a few times in the footage you found. I'd like to encourage you to focus on locating this specific set of memories as soon as possible. If it were up to me, on s'en crisse. I wouldn't bother. But some bigwigs at Abstergo Industries have been hounding me for days. So, follow whatever leads you find and hopefully we can... Oh, incoming call. I have to take this. We'll keep in touch. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, tout va bien. Naturellement. Jakby ktoś mnie zapytał, to śmiało bym powiedział, że tak krwawą przygodę okrajać w celu stworzenia bardziej family-friendly produktu to czysta zbrodnia wojenna, ale też rozumiem. Czysty biznes. W taki sposób działa niestety sporo firm i w naszym świecie. Natomiast wychodzi na to, że po paruset latach urządzenie z obserwatorium dalej nie zostało odnalezione przez templariuszy. Ciekawe, czy jeszcze istnieje i czy faktycznie jest tak potężne, jak je opisują, bo brzmi jak coś, co faktycznie mogłoby bardzo namieszać w tej wojnie asasynów z templariuszami. To jednak nie koniec naszych przygód w biurze Abstergo, bo chwilę wcześniej, gdy jeszcze byliśmy w drodze do biura Oliviera, skontaktował się z nami John z IT. Była to osoba, którą widzieliśmy na samym początku, kiedy to kalibrowała naszego Animusa.
Kontaktując się z nami, chciał nas poprosić wtedy o przysługę, lecz jako że byliśmy akurat w drodze do Oliviera, to powiedział, że złapie nas później. No i to później właśnie nastąpiło, bo akurat się odezwał. Hi, John from IT again. You got a second? Good. I'm adding a waypoint to your map. So, a colleague of yours left for vacation this morning and forgot to send a video file she promised me. Since I hate just about everyone else on your floor, I was hoping you could help me. Could you transfer the file from her computer and deliver it to the courier when she comes? It'll be easy. You just wander over to their Animus, log in, and transfer the file. Easy. And please be snappy before I find a reason to hate you too. Niby zwykła i niewinna prośba kolegi z pracy, ale gość daje trochę dziwne wrażenie przez zdania typu wszystkich nienawidzę na twoim piętrze, więc proszę spręż się, nim znajdę powód, by ciebie też znienawidzić. To nie brzmi jak normalna prośba, tylko jakieś dziwne wymuszenie, bo my tak naprawdę nie musimy tego robić, ale hej. W sumie jest to wciąż bardzo mała rzecz, więc podtworzyć sobie niepotrzebnie wrogów. Szczególnie w ludziach, którzy kalibrują naszego animusa, więc ewidentnie mogliby nam zaszkodzić jakby chcieli i to tylko niepotrzebne utrudnienie. Może ma ze wszystkimi na pieńku, bo nikt mu nie chciał pomóc z tą sprawą, a może jest po prostu dziwny. Nieważne. Jako dobrzy koledzy idziemy do stanowiska pracy naszej koleżanki, choć po drodze zaczyna coś w tej prośbie śmierdzieć coraz bardziej. Bo stanowisko to jest zamknięte i odcięte. Żeby się do niego dostać, będziemy potrzebować przepustki bezpieczeństwa poziomu 1, którą John nam chętnie udostępnia. Czy to normalna procedura? Czy od tak powinniśmy to dostać? Coś tu jest bardzo nie tak. Szczególnie, że coś, co pierwotnie miało być zwykłym zalogowaniem się do komputera naszej koleżanki z pracy, kończy się włamaniem i hakowaniem jej interfejsu Animusa. Omijamy rdzeń i dostajemy się do pliku, który interesuje naszego kolegę. Pliku, który najpewniej zainteresuje także i was. December 23rd, 2012. Sample Recovery Unit Team Lead Fisher Case reporting on Subject 17, Desmond Miles. The subject was deceased and unattended. Time of death was placed around 0 hours and 7 minutes, with conditions favorable for DNA sample recovery. We had some initial concerns about interference in the vault, but given the skill and talent of this team, we were able to capture useful data. I personally retrieved the subject's backpack and extracted a number of objects of interest to undergo detailed analysis. The subject displayed burns to the right hand, severe enough to fuse the bones, indicating some kind of spontaneous, intense burn trauma. Honestly, we've never seen anything like it before. Head, neck, and torso remained in good condition. I hand-selected recovery agents to retrieve fluid samples, blood and saliva. We then commenced material extraction and were able to preserve several exemplary samples. Data analysis and sequencing is already underway, and I'm told proceeding with exceptional ease thanks to the cloud database and the work of Abstergo Sample Recovery Unit 3. The legacy of Subject 17 will continue uninhibited as Sample 17. Dowiedzieliśmy się więc, co stało się z Desmondem. Templariusze odnaleźli całą świątynię i zabezpieczyli ciało. Aż dziwnie się na to patrzyło, ale tak czy inaczej zdobyliśmy to, co było potrzebne. John poleca więc nam szybko stąd zmiatać i nie oglądać pliku, który zdobyliśmy, żeby się niepotrzebnie nie zadręczać pierdołami. Niestety na to już za późno, ale to nie zmienia faktu, że kurier na dole czeka, żeby odebrać plik. Nie wiem, czy na tym etapie nasza postać już ogarnęła, że coś tu jest grubo nie tak, ale z jakiegoś powodu i tak współpracujemy. Więc gdy tylko zejdziemy na dół, spotykamy nikogo innego jak naszych starych znajomych standardowo przedrzeźniających się i kłócących o to, czy tworzenie kawy to bardziej sztuka czy nauki ścisłe. Niemniej wybijamy ich trochę z tej przekomarzanki. Oh, look who's here. So you didn't forget, after all, you're just incredibly rude and made poor Rebecca here wait for nearly 30 minutes. You limey. Be nice. Sorry about him. He's high on his own supply. So, how should we do this? Data transfer? Great. That should do it. We'll email you the receipt. Till next time. Take care, Sean. Bye-bye, yes, bye. And don't expect any more free coffee. Arrogant. She's great, isn't she? Wychodzi więc na to, że asasyni nie przerwali swojej pracy. Infiltrują to miejsce i pozyskują informacje o dalszych ruchach templariuszy po tym, jak zabezpieczyli ciało Desmonda. Wychodzi na to, że John też z nimi jest.
Ciekawe, czy planują tutaj jakąś większą operację, czy tylko szpiegują. I jeśli jeszcze nasza postać nie ogarnęła, że coś w tym wszystkim było bardzo nie tak, to na pewno wszelkie wątpliwości rozwieją się, gdy tylko wrócimy na drugie piętro, gdzie zostaje wzywane wsparcie. Projet Échantillon 17. Support to the second floor Sample 17 project. Panuje w tym miejscu ewidentne poruszenie gdzieś w powietrzu, więc prawdopodobnie obejście systemu zostało wykryte, choć nic więcej w związku z tym się też nie dzieje. Pewnie John skutecznie ukrył nasze ruchy. To, co jeszcze możemy odnaleźć w tym biurze poza komputerami, do których się od teraz możemy włamać, żeby odnaleźć ciekawe nagrania uzupełniające w dużym stopniu naszą wiedzę lorową, to rozsiane po tym miejscu dziwne karteczki z kodami QR, które to doprowadzą nas do enigmatycznych wpisów, pełnych wzmianek o tajemniczej grupie działającej w obrębie Abstergo nazywaną instrumentami pierwszej woli. Mówią oni o pełnym oddaniu się woli tych, którzy tu byli przed nami. Mówią o tym, że jesteśmy tylko i wyłącznie ich narzędziami, a niektóre karteczki nawet krytykują hedonistyczne podejście templariuszy. Ewidentnie mają w swoich szeregach jakiś dziwny wyłom i ciekawe, czy powstał on naturalnie, czy może są to pierwsze ślady działania pewnej Isu, która miała się wydostać na świat po wyborze Desmonda, którego dokonał pod koniec trzeciej części. Tego nie wiemy, lecz wracamy do Animusa poznać dalszą historię Kenwaya, który w tym momencie śnił już o swojej starej ukochanej, Caroline. Nie jest to pierwszy taki sen, bo w czasie, gdy poznawaliśmy jego przygody, mogliśmy obserwować upadek jego związku. Za każdym razem w tych wspomnieniach widzieliśmy go pijanego. Nie tylko pitego rumem, ale również i ambicją. Wizją bogactwa i chęcią wyrwania się z dotychczasowego życia. Chęcią porządnego jedzenia i domu, który nie obróci się w pył przy pierwszej lepszej wichurze. Ze względu na to nie miał zbyt dobrych relacji z rodziną Caroline. Natomiast jego wybranka stale przy nim trwała i znosiła jego pijackie bajarzenia o bogactwie, choć nawet sama w nie chyba nie wierzyła. Może po prostu go wtedy jeszcze kochała, lecz nic nie trwa wiecznie. Każdy ma swój limit i to właśnie tutaj mogliśmy zobaczyć ich rozstanie. Oi. Where you going, the market? No, My parents have asked me to come live with them, and I'd like to. Oh, what do you mean, live with them? You live here with me. I'm sorry, Edward, but my father is right. You had a decent wage when you worked the farm. Why can you not be satisfied with that? With me? Decent wage? That job was near as, damn it, to robbery. You want to be married to a peasant the whole of your life? All right, Edward. All right. You leave now, Caroline. You'll never know what's coming to us. Caroline! Caroline! Wake up, Kenway. What's that about? He left this morning with the galleon. As faith, we'll discover a good use for this old cove ourselves. Aye, we'll make something of it in time. We could keep a fleet here if we liked. And with a bit of fixing up, it'd be a decent place to call home. Might even convince my wife to come one day. You're married, are you? In God's eyes, I am. She left me some time ago. Even so, keep that fact hid away. Most of these pirates don't respect a man with higher commitments than rum and plunder. Upon mine honor. Let me know if you find anything. Dom. Jedna z wielu rzeczy, której Edward tak bardzo pragnął. Oczywiście taki z prawdziwego zdarzenia, a nie jakaś zwykła lepianka, którą byle wicher położy. I wysepka, którą wyrwaliśmy z rąk Dukasa, przejawiała ogromny potencjał do tego, by się takowym stać. Dobrze jest mieć coś takiego poza samym Nassau, a jako że ją przejęliśmy, to mogliśmy ją zagospodarować wedle własnego uznania, co też niewątpliwie zrobimy po tym, jak poznamy wszystkie sekrety tego miejsca, których ewidentnie tu nie brakowało. Wioska rybacka przy nabrzeżu to jedno, ale w głębi wyspy wciąż było całe mnóstwo niespodzianek. Żeby więc ją zbadać, James wyruszył pierwszy, a my zaraz za nim. Odd-looking things, aren't they? Old and weathered. Is this what they call Mayan? Or is it Aztec? Are you good with riddles, Edward? Puzzles and ponderings and the like. No worse than the next man, why? I think you've a natural gift for it. The way you think and work. The way you understand the world. Well, I don't know about that. You're talking in riddles now and I don't understand a word.
Mamy mu pomóc w rozwikłaniu pewnej zagadki. Żeby tego dokonać, musimy użyć wzroku orła, co też z jakiegoś powodu nie dziwi Jamesa. Brzmi dosyć pewnie i opowiada o tym zmyśle, jakby nie był dla niego obcym konceptem. Mówi, że wszyscy ludzie to mają, lecz większość z nich nigdy go nie odkrywa. Niektórym zajmuje to lata, a dla garstki wybrańców jest on naturalny, niczym oddychanie. Z poprzednich odcinków na pewno już wiecie, że ta naturalność w używaniu tego zmysłu to dar przekazywany z pokolenia na pokolenie. Że ma w tym udział nagromadzenie DNA Isu, a Edward jako przodek Desmonda znajduje się w tej linii, która miała go nad wyraz dużo. Dlatego też już od dziecka wykazywał biegłość w posługiwaniu się nim i nie wiedział za bardzo też co to jest, myśląc, że to coś bardziej związanego z jego snami. Kit chce nam pokazać coś jeszcze. Jakieś dziwne schody prowadzące nas do jednego z magazynów Dukasa. Najwidoczniej jego wyspa była pełna rozmaitych skarbów. Not a nice way to kick off. But that is some damn fine gear. Try the key you took from Ducasse. That's one. Only 4 left. Aye. It might be that these 4 Templars have them. See the names here? They've been sent to kill these 4 targets. Hang me, that's the map I sold to Governor Torres in Havana. He said it marked the location of assassin encampments. You think maybe you owe them a bit of warning then? If you have any kind of heart beating in that chest. Suppose I could? If it leads me to the 4 other keys. Bad excuse is better than none at all. Zaraz po tym wydarzeniu James będzie chciał wyruszyć w swoją stronę. Dosyć ciekawe jest też to, że tak się bardzo przejął sprawą asasynów i lekko zmrużył nawet na wspomnienie o sprzedanej mapie Torresowi, ale może po prostu jakoś bardzo za nim nie przepadał. A może tkwi w tym coś jeszcze. Tego póki co nie wiemy, lecz na pewno jest on niezwykle ciekawą i tajemniczą postacią. Pozostaje się więc jedynie pożegnać. I think this cove suits you best, Edward. Better than that costume does. Oh, come on now. We're pirates, kid. We take as we please and become who we like. Self-made men. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? Hard to tell some days. All I know is you like dangerous prizes. Like the observatory. I think you know more about that than you let on in Nassau. You noticed that, did you? Meet me at 20 degrees, 3 minutes latitude just off the coast of Yucatan. I'll have something to show you there in a few weeks' time. I oczywiście w swoim czasie go odnajdujemy, jak zwykle pośród ruin starożytnej cywilizacji. Ewidentnie jest to postać zafascynowanego odkrywcy, która zajrzy pod każdy kamień w poszukiwaniu wiedzy lub artefaktów. I kiedy już będziemy mieli razem spenetrować stojącą przed nami świątynię, w momencie, gdy James otworzy jej drzwi, wydarzy się coś nieoczekiwanego. Tajemniczy mężczyźni niemal bezszelestnie i niezauważalnie podejdą oraz pochwycą Edwarda. Where is the assassin, Duncan Walpole? Dead and buried. After he tried to kill me. We are not sorry to see him gone, but it was you who carried out his final betrayal. Why? Money was my only aim. Should I find comfort in that? You murdered our brothers and sisters in Havana. He has the sense, Mentor. James tells me you treated with the Templars there. Did you see the man they called the Sage? Aye. Would you recognize his face if you saw it again? I reckon so. I must be certain. Not a word. Come on. Mentorze. Te słowa potwierdziły wszystko. Wszystkie jego wcześniejsze małe rzeczy, które mogły nas nakierować na jego prawdziwą tożsamość. Wychodzi więc na to, że należał on do Bractwa Asasynów. Gdy więc zmierzamy w dół, w głąb świątyni, po drodze Kit wyjaśni nam wszystko. Człowiek, którego widzieliśmy, nazywa się Ahtabai. Przewodzi bractwu, które aktualnie Edward postrzega bardziej jako jakąś sektę, wcale nie lepszą od tych świrusów templariuszy. Niemniej James wyprowadza go z błędu, mówiąc, że nie słuchają się żadnego boga, ani nie podlegają żadnej czyjejś woli. Działają jedynie według kreda, które wymaga mądrości. Nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone.
Edward oczywiście podobnie jak za młodu Altair nie rozumie prawdziwego znaczenia tego motta, ale też ciężko mu się dziwić. Nic nie wie o wojnie między templariuszami a asesynami. A jednak mimo swojej niewiedzy sporo w niej namieszał, bo dzięki informacjom i mapom, które sprzedał templariuszom, szale wojny się przechyliły. Do tej pory to asasyni polowali na swoich adwersarzy i mocno dominowali w konflikcie, lecz nagle to myśliwy stał się zwierzyną. Ruiny są ogromne i fascynujące, pełne zagadek, które mają nam pokazać prawdę, według słów Jamesa zdolną wstrząsnąć całym naszym światem. Gdy rozwiązujemy jedną z zagadek, naszym oczom ukazuje się wizerunek mędrca, którego widzieliśmy wcześniej. Edward nie ma wątpliwości, że to jest właśnie ta sama osoba. Zdradzają go oczy, które noszą nic innego jak heterochromię. Tylko bardzo dziwi go fakt, że wizerunek ten powstał przecież kilkaset lat temu. James wypytuje dalej. Did the Templars say why they wanted this sage? They drew some of his blood into this small glass cube. Like this one? Aye. They meant to ask him about the observatory too, but he escaped. Huh. We're finished here. Mimo wszystko to wciąż pozostawia naszego bohatera bez odpowiedzi. Czym są te dziwne, przezroczyste pojemniczki? O co w tym wszystkim chodzi? Czemu ten człowiek jest aż tak bardzo ważny? Pytania te jednak zawisną, niewypowiedziane w głowie naszego bohatera, a James w ciszy poprowadzi go ku wyjściu. Ku swojemu mentorowi, który po usłyszeniu wieści, że wizerunek, który Edward zobaczył przy Torresie się zgadza z tym wyrytym na rzeźbie, wyjawia, że pojawienie się kolejnego mędrca rozpoczyna kolejny wyścig ku obserwatorium. Jego słowa o kolejnym mędrcu są nad wyraz fascynujące, bo wychodzi więc na to, że ten nie był jedyny. To by też tłumaczyło wizerunek wyryty w ruinach. Jednak nie ma czasu dyskutować, co to wszystko oznacza, bo templariusze za sprawą map, które sprzedał im Edward, właśnie dotarli na wyspę. Nie tylko zabijają asasynów, ale także schwytali naszą załogę. Razem więc z Jamesem załatwiamy tę sprawę siłowo, uwalniając zarówno asasynów, jak i naszych ludzi. I kiedy jest już po sprawie, to naszą uwagę przykuje statek, który ewakuuje stąd osobę, która koordynowała też wszystkimi działaniami. He's a Dutch slaver called Lawrence Prince, living now like a king in Jamaica. Bastard's been a target for years. Bloody hell, we nearly had him. By God, you bravos are a cheery bunch, eh? All frowns and furrowed brows. Captain Kenway, you have remarkable skills. Thanks, mate. It comes natural. But you're churlish and arrogant, prancing around in a uniform that you have not earned. Everything is permitted. Isn't that your motto? I absolve you of your errors in Havana and elsewhere, but you are not welcome here. Sorry, mate. Wish it were otherwise. Najwidoczniej nasza pomoc nie zmienia jednak faktycznego stanu rzeczy. Asasyni nam nie ufają i nie pochwalają tego, że nosimy ich szaty, przynosząc hańbę w sprawie zakonu. Nie podoba im się to, że obnosimy się jak jeden z nich, nie będąc wcale członkiem tej grupy. Niemniej póki co nas tolerują. Szczególnie, że James, który mimo tego, że również nie pochwala naszych działań, to mimo wszystko jest po naszej stronie i dopóki przy nim jesteśmy, nie powinno nam się w tym miejscu stać nic złego. Oprowadzając nas po obozie, opowiada więcej o asasynach i tym, jak do nich trafił. Opowiada o ich kredzie i starych plemionach. No, sir. Assassins and Templars have been at war for thousands of years. All over the world. The natives of this new world had a philosophy like our creed for as long as they've been here. And when Europeans arrived, our groups sort of matched up. Cultures and religions and languages keep folks divided. But there's something in the Assassin's Creed that crosses all boundaries. A fondness for life and liberty. Sounds a bit like Nassau, no? Close, but not quite. Wspomniani wcześniej Majowie i ich związki z asasynami dobrze nawiązują do tego, co widzieliśmy już wcześniej w wiadomościach Kleja skierowanych do Desmonda. W odcinku, w którym sobie je wszystkie omawialiśmy i analizowaliśmy te enigmatyczne symbole z pierwszej części, było też kilka takich, które właśnie do tej cywilizacji nawiązywały. Edward oczywiście spędzi w tym miejscu trochę czasu, ale w końcu trzeba będzie wrócić do Nassau. So this is the new Libertalia, eh? Stinks the same as every other squat I've robbed this past year. Oi, oi. Why the long face? You've fallen in love? With your blouse. You're welcome to Nassau, gents.
Everyone is that does their fair share. Fair share? What is this, a fucking monastery? We was led to believe that Nassau was a place where men did as they pleased. Safe keeping others from doing the same. Aye. Captain Thatch, as I live and breathe. What is this magnificent muzzle you've cultivated, eh? Why fly a black flag when a black beard will do? What brings you two gents this far north? The word is, the Cuban governor himself is fixing to receive a massive gold from a nearby fort. Until then, it's just sitting there, itching to be took. Governor Torres himself, eh? Sounds promising. Welcome to Nassau, Captain Vane. Mr. Rackham. Now, where can a man find a bit of rough? Do you know what I mean? Wychodzi na to, że nasz stary znajomy, kapitan Thatch, wyhodował sobie brodę. I to nie byle jaką, bo długą, gęstą i smolisto-czarną. Ta właśnie broda niedługo później stanie się również jego bardzo ważnym symbolem rozpoznawczym. Jeżeli z czymś wam się to kojarzy, to dobrze kombinujecie, bo oto przed nami rodzi się legenda Czarnobrodego. Jednego z najsłynniejszych piratów, jakich zna historia, bowiem jest to postać, która istniała naprawdę. Był to pirat, który zbudował swoją legendę m.in. robiąc mnóstwo nietypowych rzeczy, jeżeli chodzi o budowanie swojego wizerunku jako potwora morskiego. I to właśnie dlatego też pojawia się jako bohater wielu książek, filmów czy gier, czego żywy dowód właśnie tutaj widzicie. Niemniej wszystkiego dowiecie się sami w miarę poznawania historii tej gry. Tymczasem wieść niesie, że do pobliskiego fortu przybył ogromny ładunek złota, mający być odebranym przez gubernatora Torresa. Jest to oczywiście okazja, można by powiedzieć nawet, że dar od losu, którego nie możemy zmarnować, więc oczywiście napadamy na cały fort. Ich działa i wieże ryczą jak rozwścieczone bestie, ale nie mają szans w starciu z Kawką. Potężny ostrzał armatni powoduje, że kamień kruszeje, a drewno leci w drzazgach. To była już tylko kwestia czasu, kiedy mury w pełni padną, a obrona fortu ugnie się pod ostrzałem potężnej artylerii. I kiedy to się stanie, pozostanie już tylko wizyta u Torresa. Well, hello, Your Excellency. I'd got word you might be here. I know your face, pirate, but your name was borrowed the last time you spoke. Ah, yes, I recall. Mr. Duncan Walpole. I missed that one. So, what's a Templar Grand Master doing so far from his Castillo? I'd rather not say. And I'd rather not cut your lips off and feed him to you. 2 years ago, we offered a reward for the sage's recapture. Today, someone claims to have found him. This gold is his ransom. Who found him? A slaver by the name of Lawrence Prince. He lives in Kingston. We like this story, Torres. And we want to help you finish it. But we're going to do it our way. Using you and your gold. I dlatego też naszym następnym punktem, który odwiedzimy, będzie Kingston. Plan jest prosty. Torres idzie do Prince'a z częścią okupu i kiedy tylko mędrzec się pojawi, to dostarczymy resztę jego pieniędzy oraz sami przejmiemy więźnia po to, żeby czmychnąć z miejsca zdarzenia. Koordynować akcje mają nasi ludzie za pośrednictwem Adewale, a my mamy ubezpieczać całą eskapadę z ukrycia oraz pilnować, żeby coś się po drodze nie wyrąbało. Adewale nie jest zbyt entuzjastyczny wobec układania się z handlarzem niewolników, ale nie będzie czasu go nawet przekonywać, bo na miejscu jest również James. Prawdopodobnie sam poluje na Prince'a, ale nie po to, żeby ubić z nim jakiegoś deala, tylko po to, żeby go zabić. Ewidentnie może to nam rozwalić cały plan, więc szybko do niego dopadamy i wyjawiamy, o co się toczy rozgrywka. Zaskoczony naszą obecnością James oczywiście nie wiedział, że mędrzec też tu jest, więc zgadza się wstrzymać swoje ostrze, dopóki nie zrealizujemy naszego planu. Razem więc z Kidem śledzimy nasz cel i obserwujemy to, co ma zaraz się wydarzyć. Now's the time. No. Not until we see the sage. Here's a quiet spot. I'll see the money. This is a portion of the ransom. The rest is close at hand. It pains me to traffic someone of my own race for profit, Mr. Torres.
Tell me again, what has this Roberts fellow done to upset you? Is this some form of Protestant piety I'm not familiar with? Perhaps another day. What? Next time, see to it that we are not followed. Deal with this! No i się posypało. Rozpętuje się walka, a James rusza w pościg za Princem. Nie słucha już argumentów, że gubernator jest nam potrzebny. Rzuca jedynie, że mieliśmy swoją szansę, a on nie zamierza odpuścić swojej misji. Nie możemy jednak póki co dopuścić do śmierci Torresa, więc nasze cele się w tym momencie rozbiegają z celami asasynów, którzy bardzo by skorzystali na śmierci obu tych widzianych przez nas mężczyzn. Na szczęście jesteśmy szybsi. Udaje nam się dorwać Jamesa i go zatrzymać. Ma nam oczywiście to za złe, bo śledził handlarza niewolników całe 2 tygodnie i kiedy wreszcie się nadarzyła okazja, żeby go sprzątnąć razem z bardzo lukratywnym innym celem bonusowym w postaci gubernatora, przyszliśmy my i wszystko zepsuliśmy. Edward jednak upiera się przy tym, że James i tak dorwie swój cel. Wystarczy odrobina cierpliwości, a oboje dopną swego. Co się odwlecze, to nie uciecze. I dlatego też za jakiś czas znowu się z nim spotykamy, żeby omówić dalszy plan współpracy. Wouldn't you prefer meeting in a pub? I came to Kingston chasing a target. Getting pissed ain't a priority. We could work together on this, you know. It's Lawrence Prince you're after. I want his prisoner. We're after the sage as well, Edward. Careful who you cross. May the best man win. There's guards patrolling that property from end to end. Looks to me like they use bells to signal trouble. See there? We'll want to disable those before pushing too far. With so many men about, we can't rely on stealth alone, so I'll do what I can to distract and draw their attention, giving you a chance to cut them down. Ready? Your name's not James, is it? Not most days. Come on. Dla Edwarda to musiał być całkiem spory szok, bo wychodzi na to, że James to tylko i wyłącznie fałszywa tożsamość. W rzeczywistości była to tak naprawdę kobieta, która niczym Mulan idealnie się wtopiła w towarzystwo swojej kompanii. Wśród piratów nikt nie znał jej prawdziwej tożsamości, co podejrzewam, że mocno jej pomagało w kontekście życia wśród tych ludzi, którzy na pewno, gdyby tylko znali prawdę, w najlepszym wypadku nie wzięliby jej na poważnie. W końcu przesąd, że baba na statku przynosi pecha, był czymś bardzo powszechnym. W najgorszym natomiast, sami wiecie, no to w końcu piraci, więc bezpiecznie jednak wśród nich byłoby być po prostu facetem. Nasz bohater jednak nie ma czasu przetrawić tego w głowie, bo nasz cel wcale nie czeka. Neutralizujemy 3 dzwonnice, a przed główną bramą rozgrywa się scenka, która zapewni nam wejście do środka. Stand your ground! Please, I've been shot. I need aid. Christ, Thompson, look at her. She's hurt. Dreadfully, sir. I'm poorly. All right. I'm faint. Take an arm, lass. Bless you, lads. Wchodzimy więc na teren posiadłości, odnajdujemy cel i dopadamy Prince'a, by zakończyć jego żywot. Why hang over me like a leering crow? To see an old man suffer? You've caused no small portion of suffering yourself, Mr. Prince. Retribution, I suppose. You absurd cutthroats and your precious philosophy. You live in the world, but you cannot make it move. You mistake my motive, old man. I'm only after a bit of coin. As was I, lad. As was I. Heads up, Kenway! I found your man! I remember you. The Templar from Havana. I'm no Templar, mate. That was just a ruse. We've come here to save your ass from this slaver. Save me? I work for Mr. Prince. Well, then he's a poor man to call master. He meant to sell you out to the Templars. Oh, you can't trust anyone, it seems. Robert!
musimy się zwijać i to szybko. Strażników jest pełno, wyskakują z każdej uliczki, z bram i zaułków, jakbyśmy włożyli kij w mrowisko. Atmosfera robi się coraz bardziej gęsta, a każdy kolejny krok to balansowanie między życiem a śmiercią. Roberts gdzieś czmychnął, więc nie pozostaje nam nic innego jak po prostu spierniczać przed siebie i próbować ich zgubić. Na szczęście ci żołnierze, choć liczni, nie grzeszą ani refleksem, ani sprytem. Zdezorientowani tym, co się dzieje, krzyczą, miotają się i wpadają na siebie. To nasza przewaga. Wykorzystując ten chaos, skręcamy w wąskie uliczki, gubimy trop i z każdym zakrętem odsuwamy od siebie ryzyko. W końcu udaje się. Pościg zostaje daleko w tyle, a my jesteśmy wolni. Okazuje się, że oboje, bo gdy tylko upewnimy się, że nikt nie siedzi nam na karku, że nikt nas nie śledzi, przychodzi pora na rozmowę. Lost your man again, did you? Aye. Roberts is a devil with a queer aversion to kindness. Suppose that's 2 men I've lost today. So, what's your real name, lass? Mary Reed to my mum. And them I call friends. But not a word of it to anyone. Or I'll unman you as well. Wychodzi więc na to, że Mary ma charakterek. Ewidentnie w swojej kobiecej odsłonie jest dużo ostrzejsza niż jako szorstki, lecz przyjacielski James. Ciekawa zmiana swoją drogą, ale na ten moment jednak nic więcej tutaj nie zdziałamy, więc następne miesiące będą schodziły naszemu bohaterowi na pomniejsze rozboje na morzu. I w taki sposób mija dość sporo czasu, bo nasze następne spotkanie z Edwardem będzie około rok później. 1718 rok, Nassau. A rum flip this time. And where'd I find fresh eggs in this wretched town? There's little else but piss and insects. Aye, we're working on that. Dear lady, what do they call you? And when they're sober, a jilt when they're sauced, but never lady. Well, good Leanne, oh. Bag of shite! Do you hear me? It's a bag of bloody shite! It's a ruse to keep us off before they attack Nassau. You'll see, mark me. It's no ruse, Fiend. I heard it straight from the mouth of a greasy Bermudan captain. There's a pardon on offer for any pirate that wants it. Ruse or no, I think it's plain the British may return to Nassau, with arms, no doubt. We'll need a plan. Walk with us, Kenway. There's trouble brewing. W naszej ekipie następuje spór. Ben nie chce się wychylać i preferuje na jakiś czas zawiesić naszą piracką działalność, żeby nie prowokować króla. Wstrzymać na jakiś czas rozboje i przemoc. Czarnobrody z kolei ma zupełnie inne zdanie. Nie obchodzi go, co myśli król i uważa, że warto walczyć za Nassau, bo choć wygląda biednie, to wciąż jest to coś, co zbudowali. Ich własna republika. Wolna ziemia, wolnych ludzi, za którą warto się bić. A muszą się bić, bo miasto zżera i toczy choroba, która dziesiątkuje tutejszą ludność. Kto jednak ma rację w tym sporze? Czy powinniśmy napaść na królewskie statki w poszukiwaniu lekarstwa dla tego miasta, ściągając na siebie królewski gniew, czy może powinniśmy opuścić to miejsce i dać sobie z nim spokój? Edward w milczeniu przysłuchuje się całej tej rozmowie, ale w końcu wychodzi z rozwiązaniem. Czarnobrody ma rację. Miejsce to radzi sobie całkiem nieźle i nie warto go spisywać na straty, ale można to zrobić nie narażając się przy okazji Brytyjczykom. Potrzebne zapasy można przecież wyłowić z hiszpańskich wraków, które zatonęły 2 lata temu, gdy Edward z nich czmychnął. Statki tamte były wręcz wypakowane lekarstwami załadowanymi w szklane buteleczki. Może nadal gdzieś tam na dnie się znajdują. Jest to plan, który spodobał się zarówno Benowi, jak i Czarnobrodemu, więc po kupieniu specjalnego dzwona do nurkowania spotykamy się z Czarnobrodym. Devil in his hole, Thatch. This is a darling galley. 32 guns, is it? I lost count at 40. You've stepped up a rung. So, any luck finding medicines here? Nothing round this spot, sadly. But there's a few wrecks yonder that ain't been scoured by nothing but crabs and coral. I'll have a look. Edward? Edward, is that you? My goodness, the West Indies is a compact place. Hello, Bonnet. A surprise seeing you out here? I met Mr. Thatcher a month or so ago, and he offered to take me under his yardarms, so to speak. Says I must wash the hayseed from my hair before I'm a true pirate. Well, good luck to you then.
Worse men have become better under Blackbeard's watch. Niewątpliwie Bennett jest przezabawny. No ale jest robota do zrobienia. Jako Edward nurkujemy w poszukiwaniu cennych łupów i okazuje się, że zrujnowane wraki pełne są ciekawych rzeczy, klejnotów oraz złota, ale nie wszystko będziemy w stanie zebrać. Szczególnie, że poza słabym stanem zawalających się za nami konstrukcji, to całe to miejsce okupują rekiny. Krwiożercze bestie, których atak szczęk rozpołowiłby Edwarda na połowę. Trzeba postępować ostrożnie, ale na szczęście duży metalowy dzwon ma w sobie dużo tlenu, ułatwiając nam bardzo mocno eksplorację. Ahoy! Any luck? I found one crate hidden beneath a school of sharks. Sadly, the elixir inside is quite spoiled. Plague and perish. Will we steal medicines now? Remember the pardon, Thatch. We're to be subtle. Says Ornagold, a pirate, now too proud to call himself one. He prefers caution to cannons. Caution's nothing without charisma. Or if a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. And all men will submit. And would you be the devil? We're an audience. Aye. All a big show. Give your quarry something to fear. Some hellish thing from a fevered dream. And men will drop to their knees, pleading for their lord before all else. Oh, God. Looks fine. Of course it does. You can find a quiet way to acquire medicines. Tell me soon. Otherwise, I'll handle it myself. No i mamy to. Znany atrybut Czarnobrodego, który również istniał naprawdę. Kapitan ten bowiem wtykał sobie odpalone ląty w brodę, sprawiając, że głowa mu dymiła, co tworzyło wrażenie, jakoby on sam był jakimś demonem. W miarę jak wieści się rozchodziły, powstawały plotki, a plotki przeradzały się w legendę, która wzbudzała tak duży strach w jego wrogach, że wiele załóg, z którymi wchodził w konflikt, wręcz poddawały się bez walki. Problem natomiast nie został rozwiązany, a czas ucieka. Ludzie w Nassau umierają, a Czarnobrody nie zamierza się wiecznie temu przyglądać. Jeżeli nic nie zrobimy, możliwe, że skończy się to tragedią, która może przyjść nawet szybciej niż sądzimy, bo kiedy znowu spotykamy Bena, będzie on poturbowany, naprawiał się na morzu. Okazuje się, że Czarnobrody zaatakował brytyjski liniowiec w poszukiwaniu lekarstw i skończyło się to dość silną rozróbą. Ben radzi, żeby go zostawić, jako że jest to piwo, które sam sobie naważył, ale jednak nie możemy sobie na to pozwolić. Co jak co, ale Czarnobrody jest nam potrzebny. Może chodziło o pewnego rodzaju przywiązanie? Ciężko powiedzieć, co dokładnie kierowało naszym bohaterem i czy widział w tej bestii morskiej jakiegoś swojego drucha, ale niewątpliwie ruszył mu na pomoc. Choć mimo wszystko nie zmienia to faktu, że cała ta wojenka między Thatchem a Benem zaczęła Edwardowi dosyć mocno ciążyć. Z jednej strony zdaje sobie sprawę z tego, że oboje chcą dla ludzi w Nassau jak najlepiej, a z drugiej strony faktycznie rozważa, czy aby na pewno jest to wszystko tego warte. W końcu, gdyby znaleźli obserwatorium, mieliby prawdziwą władzę, pieniądze i siłę polityczną. Coś, co faktycznie zapewniłoby ich ludziom bezpieczeństwo. Coś, co faktycznie dałoby im wpływy i siłę, by coś znaczyć w tym regionie oraz nie zależeć tylko i wyłącznie od humorków króla, który mógłby od tak tę całą republikę zdmuchnąć. Leki w takiej sytuacji to również byłaby tylko zwykła formalność, nawet jeśli byśmy chcieli je po prostu kupić. Na ten moment jednak musimy się skupić na tym, co jest obecnie. Trzeba ratować Czarnobrodego. Odnajdujemy go walczącego z oddziałem Brytyjczyków na lądzie i wybijamy ich do ostatniego człowieka. Okazuje się, że liniowiec zdążył się całkiem mocno oddalić, ale nie na tyle, jednak by przed nami uciec. Wskakujemy więc na potężny okręt Czarnobrodego, zemstę królowej Anny, po czym dopadamy zwierzynę i zaczynamy walkę. Brytyjski liniowiec to bardzo twarde bydle, ale na szczęście okręt legendarnego pirata również ma potężną siłę ognia oraz jest wyładowany armatami po zęby. Kiedy więc królewski okręt zostanie poturbowany, dokonujemy abordażu.
I długo to też nie trwa. Zawalające się maszty, dźwięk wystrzałów z broni prochowej oraz uderzeń stali o stal wręcz wybrzmiewa wszędzie dookoła, kiedy wskakujemy na liniowiec. Chaos ogarnia pokład niczym burza na pełnym morzu, a deski pod stopami ślizgają się od krwi i wody. Dla wielu marynarzy będą to ostatnie chwile ich życia. Podobnie jak dla kapitana liniowca, którego lokalizujemy w tym walczącym tłumie i standardowo unieszkodliwiamy, by złamać morale przeciwnej załogi. I'm not a man accustomed to murder, Captain. But if you'd taken quarter, you'd not be seeping now. Sack a muzzle, gobshite. You'll be hanged and sun-dried just as them there were in Boston. The King's called for a pardon. Captain, we've searched the hold. It's a middling take, but the medicine we found bears a Charlestown stamp. Thank you, Mr. Hans. We cannot resupply Nassau out here by force and accident alone. We should go to Charlestown for the lot. Hello? Are we victorious? I fear I am not built for the fatigue and care required to live as a man of fortune. Meet me in Charlestown. 1 month from today. Mija więc miesiąc, a my spotykamy się z Czarnobrodym, który na pewno zrobił w Charlestown dosyć spore wrażenie. Niektórzy by nawet powiedzieli, że oszalał. I to nie tylko ci z miasta, ale jestem pewien, że również i niektórzy z jego własnej załogi. Families and countrymen! How else to explain your government's complete disinterest in your well-being? Hostages for Madsons! These were my only terms. Yeah. 6 days of pure fucking science. So I must conclude that you men are the pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. By Christ! This is my predicament. Kill you, or to press you into my service. It's a decision I'll make hardly, but not with remorse. Ahoy, Edward. What the hell are you doing, man? All of Charleston can see this mess. It's the idea. Out of range, but well in sight. So where's the medicine? We sent a party ashore to partner with the governor. That were a week ago. No noise since. I'll handle it. Give me a day. Żeby podpłynąć do tego miasta niezauważonym, to będzie nie lada wyzwanie, ale jedna rzecz może nam dosyć mocno ułatwić zadanie. Mgła. Dzięki niej będziemy mogli ominąć przybrzeżne umocnienia i niepostrzeżenie się przemknąć. Na miejscu trzeba będzie trochę pomyszkować i podsłuchać parę rozmów, ale okaże się, że oczywiście lekarstwa w Charlestown są. Jednak kapitan straży wziął sobie za punkt honoru, żeby nie układać się z piratami. Nie zamierza on oddać im niczego. Dlatego też pomożemy mu w spokojnym przejściu na tamten świat, żeby już nie kłopotał się biedak ciężarem przeszkadzania nam w zabieraniu tych zapasów. Oh God! Oh God, save me! And slay all you devils! Ah! Blackbeard made you as good an offer as ever a man got from any pirate. You might curse his methods, but medicine was all he wanted. And now he'll get it. You should have bothered, mate. What's the take? 2 crates. And the means for mixing additional doses. That's right thinking. Precious little of that these days. You hear that, Mr. Rags? My young friend returns with offerings and so saves your scrawny neck. Will you not thank him? You should quit these waters, Thatch. The governor, he's bound to muster more soldiers.
You go on ahead. I got some business in the north. You're done, aren't you? Giving up on us? On Nassau? Look, lad. I'm late into my 4th decade on this earth. And if I don't find some means to make the 5th quiet and cozy voyage, I'd rather sink to the devil's doorstep than call myself captain another year. Wheel me again, lad. In this world. Or the one below. Na tym jednak chwilowo zakończymy naszą obserwację losów Edwarda. Melanie po raz kolejny nas wyciągnie za Nimusa, jako że Oliwier chce omówić z nią kwestię stworzenia zwiastuna w oparciu o materiały, które udało nam się zebrać. Najwidoczniej również i my musimy być obecni przy tym spotkaniu, więc spotykamy ją przy windzie, gdzie pełna pasji i ekscytacji zacznie opowiadać nam o wykorzystaniu postaci Czarnobrodego i zacznie opowiadać też o poszczególnych ujęciach oraz kadrach. Nim jednak wejdziemy do środka, to Oliwier skontaktuje się bezpośrednio z Melanie, mówiąc o tym, że potrzebuje chwilę z nią porozmawiać na osobności, jako że właśnie zadzwoniła Luticia i omawiają projekt związany z Kenwayem. Prawdopodobnie jest to ta sama Luticia, o której opowiadaliśmy sobie w filmie opisującym, co się działo między Assassin's Creed Revelation a Assassin's Creed 3. Po więcej kontekstu odsyłam właśnie tam. I w taki oto sposób zostajemy zostawieni na korytarzu, jedynie z recepcjonistką, by zabijać mijający czas. Jednak w pewnym momencie w naszej słuchawce znowu odezwie się niejaki John z IT. Mamy się udać do pewnego miejsca, które nam oznaczy na mapie, żeby podłączyć wszystkie kamery do centralnego systemu monitoringu, jako że nie są one prawidłowo skalibrowane, jak to sam określił. Jeśli recepcjonistka by coś mówiła, to mamy jej wkręcić, że idziemy do łazienki, ale i tak ta totalnie niewzruszona nawet nie reaguje w żaden sposób. Albo jest w pełni pochłonięta pracą, albo ma to totalnie w tyłku. Oczywiście lepiej dla nas, więc się zwijamy i kiedy zejdziemy do pokoju technicznego, otrzymamy przepustkę bezpieczeństwa 2. poziomu. Ciężko powiedzieć, czy nasza postać robi to wszystko zainteresowana tym, co zobaczyła w ubranych wcześniej plikach i chciałaby odkryć prawdę, czy może robi to bardziej ze strachu, jako że też już w tym siedzi i pewnie gdyby nawet odmówiła współpracy, wkopując przy tym Johna, to też by poniosła jakieś konsekwencje. Niemniej jednak niezależnie od powodu współpraca trwa. Odnajdujemy pokój techniczny, hakujemy komputer i uzyskujemy dostęp do kamer w tym kompleksie. I understand that, Leticia. I'm sorry if that came out wrong. We are not trying to be a bottleneck here, but we just don't have the resources right now to do 2 times the research. Finding that balance is your priority. Your entertainment products are simply a means to pay the bills for larger and more important work. That's the way the world works. Dirty money buys clean hospitals. You get it? We're on board, Leticia, rest assured. We have our best employee working on this, but it will take time. That means you. Good. And thank you. The both of you. I look forward to seeing what you deliver. Until then, I'll see you at the shareholders meeting, Olivier. Looking forward to it. Bye-bye. Tabarnak! It's a little too early for that kind of abuse, huh? Come on. So, what's next? We do as the lady says. Focus on the observatory. Assassins, Templars, crazy talk. I'm curious about this shareholders meeting, though. How about you break into Olivier's office and see if you can find his schedule? Oh, what? You don't like that idea? Well, how about I blow the fucking whistle on you, hacker? I own you. What I mean is, I don't want to ruin your life, so do as I say. Now, step over to the window. I w taki oto sposób dostajemy się oknem do biura Oliviera. Nie mam pojęcia, gdzie ten akurat zniknął, ale hej, darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby. W jego komputerze znajdujemy maile i informacje o funkcjonowaniu oraz planach firmy. Dowiedzieć się z nich możemy, że z ich obecnym tempem będą w stanie wyciągać i procesować wspomnienia przodków produkt komercyjny w tempie jednej większej produkcji na rok. Czyli dokładnie w takim samym tempie, w jakim powstawały Asasyny. Będzie w nich mowa o apce korzystającej z chmury, która świetnie przechodzi aktualne testy wewnętrzne, co z kolei pewnie jest nawiązaniem do Uplaya, który również gdzieś w okresie wydawania Black Flaga stawiał pierwsze kroki.
Znajdziemy tam też spis tego, co było i zapowiedzi wszystkich następnych gier Ubisoftu razem z okresami, w których miały się odbywać. Po linii męskiej włoski renesans, czyli Ezio Auditore, Osmanie, czyli również Ezio, kolonii amerykańskiej Wojna Niepodległość, czyli Hayton i Connor, Nowa Anglia w XIX wieku, czyli pewnie mówimy tu o zapowiedzi Syndicate. No i po linii żeńskiej mamy Ziemię Świętą oraz Krucjaty, co było charakterystyczne dla pierwszej części, więc może o to tutaj chodzić, ale jednak jest też mowa o linii żeńskiej, więc może zamierzali ci od Ubisoftu jeszcze wrócić do tego okresu. Mamy Egipt, czyli Origins, gdzie w sumie to też się zgadza nawet po linii, bo pierwotnie podobno mieliśmy grać właśnie żoną Bayeka. Koncepcja się jednak w pewnym momencie trochę zmieniła i koniec końców zdecydowano się na męskiego protagonistę, jako że Ubisoft uznał, że męscy główni bohaterzy lepiej sprzedają gry akcji, co jest, no nie ukrywam, dosyć ciekawym stwierdzeniem. Mamy też japoński shogunat, więc oczywiście Shadows i Naoe, rewolucję francuską, czyli Unity, choć tutaj płeć linii ponownie się nie zgadza. No i dwie ostatnie pozycje, których jeszcze nie uświadczyliśmy, bo wojen napoleońskich w Tajwanie jeszcze nie było, tak samo jak w sumie lata miłości na amerykańskim wybrzeżu Pacyfiku z XX wieku, cokolwiek to znaczy, bo brzmi jakby to miał być jakiś romans pełen namiętności i pasji. Kto wie, może historia jednego z asasynów nadawała się właśnie na taką produkcję. Oczywiście wiadomo, w mailu jest to opisywane jedynie jako taki mały wycinek potencjalnych możliwości. Poza tym znajdziemy tutaj także sporo fajnego pobocznego loru odnośnie innych obiektów, bo pamiętajmy przecież, że przed Desmondem i Clayem było jeszcze 15 ludzi, a także też porada, żeby unikać grzebania w teraźniejszości, jeśli nie będzie ku temu naprawdę solidnej potrzeby. Podobne dłuższe prowadzenie pojazdów wpływa na pewną część w mózgu, co zakłóca trochę przerzucanie wspomnień i trzeba by było naprawdę mocno modyfikować animusa. Podobno dane z obiektów 4 i 16 były bardzo mocno utajnione, więc dostęp do nich był akurat dla Abstergo Entertainment zablokowany i tylko największe szychy z samej góry miały do nich wgląd. Może miało to związek ze wspomnieniami o początkach ludzkości oraz Adamie i Ewie, które Clay poznał. W takim wypadku czyżby obiekt 4 również to widział? A może chodzi o coś zupełnie innego? Nie wiem. Dużo w tych mailach było także wymieniania się pomysłami i z tego co tu widzę, to Black Flag mimo ograniczenia samego wątku współczesnego to sporo dokłada fajnego tła do niego, bo jest to wręcz skarbnica zagospodarowania nieznanych części loru, więc może to wszystko, co można znaleźć w tym biurze, też sobie jeszcze kiedyś omówimy. Póki co wychodzimy z komputera, mając już wszystkie potrzebne dane, a John odciąga uwagę sekretarki. Przy okazji też nam grozi, żebyśmy współpracowali, bo jego ślady są zatarte, a nasze nie. Standardowo pozyskane informacje mamy dostarczyć kurierowi, więc zjeżdżamy windą na sam dół. Co ciekawe, po Oliwierze i Melanie dalej nie ma śladu. Oh, hooray! It's our old friend. Hey there, I just got a call about picking up another transfer. Oh? You said you were here to see me. Yes, that is one of the perks. Let's see it. A conference in Chicago, very nice. Thanks for this. We'll be in touch. Ciao, Rebecca. Text me. Stuff it, Hastings. Wracamy więc do animusa. Putting some shape to your sentiments? Just a short letter home. I reckon she's past caring anyway. Oh, you're a hard heart that should be softer. Or soft in parts that should be hard. And how is it you're so keen for his hard parts, Mr. Rackham? You'd like to know my secrets, would you? Oh, aye. Give me a small hint, like. Or a large one if you're an upright gentleman. Open your hand. Oh. Who's shooting? Might be them ships sliding into port. Jesus. Brytyjczycy. Najwidoczniej mieli dość ataków i łupienia ich zapasów. Well, I'll be hanged. George has grown tired of our shenanigans. Who's the grim fella? That's Captain Woods Rogers. Not a man I want seeing my face. We desire a parley with the men who call themselves governors of this island. Charles Vane, Ben Hornigold, and Ed Thatch. Come forth, if you please. Hear about the King's Pardon, I reckon. What the hell is Hornigold doing? Lily-livered punk! What are you men up to? Śledzimy więc królewskich przybyszów, których przyjął Ben.
Wzywa on resztę ważniejszych osób w mieście, żeby przedyskutować sprawę amnestii. Póki co jest zainteresowany jedynie wysłuchaniem oferty i nic nie obiecuje. Niemniej w miarę jak go śledzimy, zaczynamy dostrzegać, że gość jest jednak bardzo mocno tym zainteresowany. W końcu dochodzą do chatki, by obgadać najważniejsze szczegóły, a my możemy być świadkiem poważnego rozłamu w naszej ekipie. Course, gentlemen, and accept the king's pardon as soon as your hearts allow. For until such time, all of you will be confined in Nassau. I am sorry for this, but in lieu of a public trial, this pardon is your best bet. The governor puts it far too brightly, maggots. Take this message home. Accept the king's protection forthwith, or we will raise this town to its foundation and stretch your bloody necks. Peace! Commodore Chamberlain, we are messengers, not executioners. Not yet. Oh, thank you, sir. God save you. Look on this as a stroke of fortune, lads. We should take the king's pardon and salvage what dignity we own. Peace. I'll be hanged before I surrender to that Bobby. Check your head, Vane. We had here a rare opportunity, a chance to take something base and shape it into a government made and maintained by men of vision. But in 2 years, we pissed it away. I won't make that mistake again. It's truth he's telling, and you whelps can't handle it. Adieu, you forecastle-headed fuddlers. See you at the gallows. You'll all be dead men! Bastards! I need a drink. Na Nassau jest nałożona blokada. Ewidentnie królewska marynarka chce to załatwić bezkrwawo, ale nie cofnie się przed użyciem siły. Jako że nie jesteśmy jednomyślni, Nassau pewnie jest stracone i nic już się nie da z tym zrobić. Niemniej, razem z Vane'em nie zamierzamy dać się ani schwytać, ani ująć głowy przed królewską armią. Edward wpada więc na plan, żeby się stąd czym prędzej wynieść i przegrupować w jego osobistej kryjówce. Fortecy, którą niegdyś przejęliśmy od Dukasa i którą często wykorzystywał nasz bohater jako jego prywatne miejsce do uzupełnienia zapasów czy posiadłość do odpoczynku. Jego własny dom z małą wioską rybacką, której pomagał się rozbudowywać. Plan przełamania blokady jest dość śmiały, ale i kreatywny. Będzie trzeba zwędzić Brytyjczykom proch, żywicę i wybudować mobilną bombę, która rozsadzi blokadę w drobny mak, robiąc im wyłom, którym poprowadzimy ewakuację. Nasi bohaterowie wykorzystać do tego mają okręt Rakama, który w tym momencie zalany w trupa i nie ogarniający rzeczywistości dookoła, raczej nie będzie miał nic przeciwko. Wedle słów Vane'a i tak był marnym kapitanem, a Edward nie wygląda jakby się z tym stwierdzeniem nie zgadzał, więc czemu by nie. W trakcie akcji okaże się jednak, że Brytyjczycy nie są aż tak jednomyślni co do ich podejścia względem piratów. Można powiedzieć, że następuje nawet mały bunt, bo komandor królewskiej armii wydał kilka rozkazów sprzeciwiając się woli Rogersa, który w imieniu króla został wysłany tutaj, by załatwić sprawę piratów. Od początku nie ufał piratom, uważając, że lepiej byłoby ich wszystkich zatopić niż próbować się układać, ale koniec końców to nie on tutaj rządził, więc się też ugiął. Niemniej i tak, obawiając się buntu, na własną rękę rozkazał zatopić wszystkie pirackie statki. Dlatego też musimy zająć się zagrożeniem, póki mamy jeszcze czym stąd uciec. Dopadamy komandora, gdy ten wydaje rozkazy na swojej łajbie i kończymy jego żywo. The governor's given us a pardon, Commodore. Don't a man's word mean anything in these times? Has syphilis clouded your mind? Why scratch and claw to protect such squalor? Your parasites feeding off the industry of honest men. Much like King George in that respect. Know your place, peasant. You may have taken my life, but you have not improved your own by any measure. Does some purpose keep you talking? If not for that heathen, Governor Rogers, I'd have seen you hanged from your own cross trees. Worm. All of you. Kiedy tylko będziemy mieć go z głowy, nie trzeba będzie się już martwić o nasz transport i drogę ucieczki. Wystarczy tylko przegrupować się z resztą załogi na statku, gdzie nasi ludzie już niemal mają gotowe żagle do podniesienia. W powietrzu czuć było napięcie, ale też i tę znajomą nutę ulgi, że jeszcze chwila, jeszcze moment i można będzie odbić od brzegu. Tyle, że wciąż pozostaje jeden znaczący problem.
Niemniej jednak Vayne zdąży nam wyjawić, w czym rzecz, pojawia się coś zupełnie innego i to ze strony, z której raczej nikt z naszej ekipy się w ogóle nie spodziewał. Powiedzieć, że alkohol niekiedy potrafi być śmiertelnie zabójczy w obliczu tej sytuacji, to jak nic nie powiedzieć. Bloody hell. You'd raise a cloud here, lout. You sat on enough gunpowder to blow New Providence off its rocks. Lay off me, mate. I'm well chafed. Ale wracając, Brytyjczycy zajęli Galeon, więc trzeba będzie najpierw go odzyskać. Oczywiście standardowo nie będzie to problemem, w końcu statek wróci w nasze posiadanie, a spowita ogniem spora część blokady opadnie na dno oceanu, by spocząć tam raz na zawsze. A mighty mess there. Burn, you bastards! They're burning up your ass, governor! Jesteśmy wolni, więc zmierzamy do Inaguły. Jeżeli zastanawialiście się z kolei, co stało się z Bonnetem w tym wszystkim, to tego jegomościa akurat ominęła cała ta zabawa, jako że Czarnobrody go zwolnił jakiś czas temu jako członka swojej załogi i posłał w świat, by ten przeżył własne pirackie przygody. Jestem pewien, że jako kapitan tej małej łajby to tylko kwestia czasu, nim upoluje jakąś potężną zdobycz i zdoła wybudować swoją legendę, o której któregoś dnia jeszcze usłyszymy. Edward! Your constant friendship has been my most treasured find on these seas. Well above gold and silver and rum, I prize the courage you have inspired in me this year. Thank you, sir. A fair good morrow to you. Życzymy mu pomyślnych wiatrów i żegnamy, obserwując jak pełen entuzjazmu dziękuję nam za wszystko i znika za horyzontem. A co do Vayne'a, to najwidoczniej udało mu się odnaleźć Czarnobrodego. Ten jednak po upadku Nassau wydaje się być jednak zupełnie innym człowiekiem. Ogólnie już wcześniej, nawet kiedy tylko zdobył lekarstwa, jakby utracił swoją iskrę i wewnętrzny ogień. Nie chce już zbytnio walczyć i preferuje odejść na emeryturę, ale dalej podtrzymuje swoją legendę. Podobno do swojego rumu dosypuje proch strzelniczy i takiego go wypija. Oh, man's a prick. I know you're come to call me home, Kenway. Your faith in me is kind. But with Nassau done in, I feel I'm finished. I'm not of the same mind, mate. But I won't begrudge you the state of yours. You still looking for that sage fellow? Aye. Taking a prize a month back, I heard a man named Roberts was working a slave ship called the Princess. Might want to see about it. The Princess. Cheers, Thatch. Well, don't sit there like a barrel of wet fish. We're celebrating my retirement! Uncork this man's breakfast! Save us a few bottles, eh? Nim jednak zapolujemy na Robertsa, będzie trzeba sprawdzić tego dziwnego człowieka. Wydawał się być znajomy i jakby coś kombinował. Intuicja Edwarda rzadko zawodzi, a teraz mu podpowiada, że coś jest grubo nie tak, więc nasz bohater rusza za tym dziwnym mężczyzną. I okazuje się, że jak najbardziej słusznie, bo ten gość jest nikim innym jak brytyjskim szpiegiem, mającym pozyskiwać informacje o Czarnobrodym. Okazuje się, że nie miał on łatwego życia w załodze u tego konkretnego kapitana. Ten bowiem czasem zabierał swoich ludzi pod pokład. Odpalał jakieś dziwne siarki, czy cokolwiek tam jeszcze było i wszyscy siedzieli w tych czeluściach, dopóki nie pozostawał jedynie Czarnobrody. Podobno sprawdzał w taki sposób swoich ludzi. Sprawdzał ich wytrzymałość i przy okazji dalej budował wizerunek szaleńca z piekła, który nie cofnie się przed niczym. Nasz ścigany gość dotrze do brytyjskiego oficera, który koordynuje akcję mającą na celu zneutralizować tego legendarnego pirata. Gość o wszystkim, co przeżył i zobaczył, oczywiście opowie, ale nim jednak zdążymy powstrzymać to, co tu się dzieje, to zostanie wystrzelony sygnał do ataku. Brytyjczycy byli już na swoich pozycjach i tylko na to czekali. Na potwierdzenie, że ich cel się właśnie tutaj znajduje. Nie minie dużo czasu, a wyspę i dotychczasowy dom Czarnobrodego zaleją kule, armatnie oraz piekielny ogień. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak się z niej ewakuować i z jednej strony szkoda domu oraz spokoju dla Thatcha, ale z drugiej to coś, co po raz ponowny obudziło w nim wilka morskiego. Wilka żądnego zemsty.
Wbiegamy razem z nim na kawkę i rozpoczynamy walkę z brytyjskimi liniowcami, które krążą wokół wyspy. Walczymy wszystkim, co mamy, bo walka nie będzie łatwa. Zarówno armatami, jak i stalą, gdy tylko dokonujemy abordażu. W świecie bez złota moglibyśmy być bohaterami. W głębi duszy Czarnobrody nie był złym charakterem. Gdy się go poznało, widać było, że nie lubił niepotrzebnego rozlewu krwi. Nawet sam fakt, że budował swoją legendę na strachu, który powodował, że jego wrogowie poddawali się bez walki, też o tym świadczył. Świat bez złota. Piraci poszukiwali przede wszystkim wolności i niezależności, jednak nie było to możliwe bez tego przeklętego surowca. To właśnie dlatego wielu ludzi schodziło i tak właściwie dalej schodzi na drogę wyjętą spod prawa. To właśnie dlatego Czarnobrody i Edward wiedli takie życie, mimo że kiedy ich poznaliśmy, nie widzieliśmy potworów czy bestii, które często żyły w miejskich opowieściach. Nie widzieliśmy pozbawionych kręgosłupa moralnego zwyrodnialców. Choć nie byli źli, to wciąż byli przestępcami. Tak działał ten świat i tak często kończyli ci, którzy nie godzili się na zastany porządek rzeczy, na wyzysk i wieczne życie jako tania siła mięśni, pozbawiona wartości czy człowieczeństwa. Czym więc się różnili od tych postawionych wyżej, którzy wzbogacali się cudzym kosztem? Od tych, którzy przykładowo posiadali niewolników. Od tych, którzy sprowadzili na świat tak dużo cierpienia. Choć jedni działali legalnie, a drudzy byli spod tego prawa wyjęci, to jednak kto tutaj był tak naprawdę tym złym? I czym tak naprawdę jest moralność? Edward zostaje wyrzucony do morza i cudem dociera na kawkę. Podczas ewakuacji jedynie milczy. Dziś stracił przyjaciela, a w jego głowie dźwięczały tylko jego ostatnie słowa. W świecie bez złota moglibyśmy być bohaterami. What of Thatch, sir? Did he fall? Captain? He drinks damnation. Przypominam o opcji podbijania filmu na telefonie, bo to dla mnie zawsze znak, że chcecie danej serii więcej i myślę, że tutaj też będzie dobry moment, by zakończyć pierwszą połowę naszej opowieści o Black Flagu. Kolejna oczywiście już niebawem, choć wspierając standardowo dostaną ją trochę wcześniej, więc jak najbardziej polecam i wszystkim, którzy się na to zdecydują, dziękuję z całego serca, trzymajcie się i cześć!